Biogeografia jest obszarem wiedzy na styku biologii i geografii. Dostarcza nam informacji o rozmieszczeniu gatunków i ich zbiorowisk w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Wiele współczesnych badań biogeograficznych odnosi się do wpływu zmiany klimatu na zasięgi geograficzne. W licznych ośrodkach badawczych naukowcy opracowują prognozy zmian zasięgów geograficznych wywołanych zmianami klimatu, a także analizują potencjalne konsekwencje tychże zmian w odniesieniu do różnorodności biologicznej. Również naukowcy z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania dotyczące przewidywanych zmian zasięgów geograficznych roślin drzewiastych wywołanych zmianami klimatycznymi. Wyniki tych badań umożliwiły odpowiedzenie na wiele interesujących pytań. Czy prognozowane zmiany klimatu stanowić będą istotne zagrożenie dla naturalnych populacji kasztanowca? Czy gatunki z rodzaju rubus będą beneficjentami prognozowanej zmiany klimatu? I wreszcie, czy zmiana klimatu sprzyja obserwowanej w ostatnich latach ekspansji jemioły? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzielą autorzy publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Biogeografia jest nauką zajmującą się rozmieszczeniem przestrzennym organizmów żywych, a także wyjaśnianiem prawidłowości tego rozmieszczenia, jego przeszłości oraz prognozowaniem przyszłych zasięgów. Nauka ta zajmuje się zarówno poszczególnymi gatunkami, jak również całymi ekosystemami. W Instytucie Dendrologii zajmujemy się różnymi aspektami związanymi z zasięgami i występowaniem drzew. Jednym z badanych przez nas gatunków jest kasztanowiec zwyczajny, powszechnie w Polsce znany z powodu wyjątkowych walorów ozdobnych. Zdarza się, iż jest on błędnie postrzegany jako rodzimy dla naszego kraju, jednak w rzeczywistości naturalne populacje znajdują się wyłącznie na obszarze Półwyspu Bałkańskiego, na terenie Grecji, Albanii, Bułgarii i Macedonii Północnej. Kasztanowiec to gatunek szczególnie interesujący, ponieważ jest on reliktem flory trzeciorzędowej, która niegdyś występowała na terenie całej Europy, ale zaniknęła w wyniku zmian klimatycznych w późniejszych epokach. Stanowi on więc część biologicznego dziedzictwa Europy, jest również wykorzystywany w farmacji. Znajomość czynników kształtujących występowanie tego ważnego gatunku może pomóc w zaplanowaniu w przyszłości skutecznej strategii ochrony zarówno naturalnych populacji, jak i drzew rosnących w parkach i ogrodach całego świata. W ramach wykonywanych przez nas analiz wykorzystaliśmy znajomość lokalizacji wszystkich znanych naturalnych stanowisk tego gatunku do wymodelowania potencjalnego zasięgu w obecnych warunkach klimatycznych, jak również do oszacowania, w jaki sposób spodziewane zmiany klimatu mogą wpłynąć na jego zasięg w przyszłości i czy będą stanowiły zagrożenie dla naturalnych populacji. Chociaż same rośliny wydają się statyczne, to ich rozmieszczenie przestrzenne jest procesem bardzo dynamicznym. Zmiany zasięgu występowania roślin zachodzą w różnej skali czasowej i są kształtowane przez dużą liczbę współdziałających ze sobą zmiennych. Podczas modelowania potencjalnego zasięgu można wykorzystywać jednocześnie informacje na temat różnych czynników, które mogą mieć wpływ na występowanie badanego gatunku, np. dane klimatyczne, takie jak temperatura czy opady, rodzaj gleby, czy też współwystępowanie z innymi gatunkami. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, iż największe znaczenie dla występowania kasztanowca w naturalnym zasięgu mają opady w okresie zimowym. Kasztanowiec często występuje wzdłuż górskich strumieni, które umożliwiają mu przetrwanie w stosunkowo suchych warunkach regionu śródziemnomorskiego. Niestety, modele potencjalnego przyszłego zasięgu wskazują, że może on ulec redukcji z powodu zmniejszenia się opadów oraz podniesienia się temperatury. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu klimatycznym zagrożone mogą być nawet największe populacje znajdujące się w centrum zasięgów zachodniej Grecji. Z tego powodu wskazane jest wzmożenie ochrony naturalnych stanowisk kasztanowca, które są bezcennym rezerwuarem zmienności genetycznej i z tego powodu są kluczowe dla przetrwania gatunku. Globalne zmiany klimatyczne mogą wpłynąć negatywnie na zasięg kasztanowca. Jednak kiedy jedne gatunki tracą, inne mogą zyskać. Ocieplenie klimatu sprzyja widocznej w ostatnich latach ekspansji jemioły. Wstępne wyniki naszych badań modelowania zasięgu wskazują na przesuwanie się jemioły z południa na północ w związku z globalnym ociepleniem klimatu. Marsz jemioły na północ jest szczególnie widoczny w Skandynawii. Jednocześnie jemioła świetnie wykorzystuje warunki, które stworzył człowiek. Parki, zadrzewienia czy aleje przydrożne. Dobrze oświetlone korony pojedynczych lub luźno posadzonych drzew to wręcz idealne miejsce do jej rozwoju. Często jest zadawane pytanie, jak jemioła wpływa na drzewo. Jemioła oprócz wody i soli mineralnych pobiera również węglowodany z drzewa gospodarza. Jednak wydaje się, że najbardziej niebezpieczne dla drzewa jest rozrzutne gospodarowanie wodą w okresach suszy.
Drzewo noszące jemiołę zamyka aparaty szparkowe w okresach niedoboru wody. Jednak jemioła tego nie robi. Dzięki temu może bez przeszkód przeprowadzać fotosyntezę. Jednak drzewo w wyniku tego procesu traci bezcenną wodę i może to doprowadzić do osłabienia, a nawet śmierci drzewa. Wydaje się, że na śmierć tych topól mogła mieć wpływ właśnie jemioła. Dlatego też jemioła często porównywana jest do hrabiego Drakuli. Tak jak wampir wysysa krew z ofiar, tak jemioła pozbawia drzewa wody oraz produktów fotosyntezy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku naszych lasów. Od kilkunastu lat obserwowane jest masowe pojawianie się jemioły na naszym najważniejszym gatunku leśnym, czyli na sośnie pospolitej. Badania prowadzone w Instytucie Dendrologii PAN potwierdziły, że jemioła wpływa negatywnie na wzrost drzew. W ostatnich latach życia porażonych sosen widać wyraźnie niższe tempo przyrostu słojów drzew w porównaniu do drzew, które były nieporażone przez jemiołę. Z drugiej strony jemioła jest często porównywana do Robin Hooda, który zabierał bogatym i rozdawał biednym. Bogate są drzewa, które mają dostęp do światła, wody i soli mineralnych, a biedne są rośliny runa. Dlaczego jemioła może wpływać pozytywnie na ekosystem dna lasu? Opadające liście jemioły zwiększają żyzność siedliska. Korony sosen przerzedzone przez obecność jemioły dopuszczają więcej światła. Procesy te w naturalny sposób mogą zwiększyć bioróżnorodność ekosystemów oraz przebudować ich skład w kierunku lepiej przystosowanych do obecnych warunków klimatycznych. Czy wykorzystać jemiołę do przebudowy ekosystemów, czy ją zwalczać? To bardzo trudne pytanie, które wymaga bardzo szeroko zakrojonych badań. Rodzaj rubus, do którego zaliczamy maliny i jeżyny, jest uważany za jedno z najbardziej skomplikowanych pod względem taksonomicznym grup roślin naczyniowych i jest przy tym wyjątkowo bogaty. Liczy około 500 gatunków płciowych i 1,5 raza tyle gatunków agamicznych. W Europie są zaledwie 4 diploidalne gatunki płciowe i ponad 750 gatunków, które są agamiczne, są poliploidalnymi apomiktami. Gatunki te tworzą tzw. kompleks agamiczny. Rozmnażają się one na drodze agamospermii, to znaczy wytwarzają wprawdzie nasiona na drodze bezpłciowej, bez mejozy i zapłodnienia, jednak z nasion tych powstają osobniki, które są identyczne z okazami matczynymi. Nie są to więc prawdziwe gatunki biologiczne, ale raczej linie klonów posiadające zdolność propagacji przez nasiona. Jeżyny rozwijają się w dwuletnim cyklu, w danym sezonie wykształcają pędy wegetatywne, a pędy generatywne, czyli kwiatostany, wyrastają z węzłów pędów ubiegłorocznych. Jeżyny odgrywają ważną rolę w zbiorowiskach leśnych, będąc nierzadko głównym składnikiem dendroflory, to znaczy, że liczba gatunków jeżyn może w niektórych lasach przekraczać liczbę wszystkich pozostałych gatunków drzew i krzewów. Dotyczy to szczególnie lasów województwa dolnośląskiego, które należą do terenów najbogatszych w jeżyny. Mimo tego w wielu pracach z zakresu leśnictwa niemal wszystkie europejskie jeżyny ujmowane są jako jeden gatunek zbiorowy Rubus fruticosus, czyli jeżyna krzewiasta. W rzeczywistości należy tu wiele taksonów, często o zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych. Z punktu widzenia gospodarki leśnej jeżyny uchodzą zwykle za mniej lub bardziej uciążliwe chwasty. Rzadko zwraca się uwagę na ich pozytywną rolę. Obecność jeżyn ułatwia lub niekiedy umożliwia naturalną dyspersję lasu na pastwiskach lub nieużytkach, a na niegrodzonych powierzchniach odnowieniowych chronią sadzonki przed zgryzaniem. Także osłaniają młode pokolenie drzew przed wiosennymi przymrozkami. Ponadto owoce jeżyn są istotnym składnikiem diety wielu zwierząt. Jeżyny stanowią także ważny składnik zarośli na obrzeżach dróg i miedzach. Teraz przyjrzyjmy się krótko badaniom nad jeżynami w Polsce. Głównym ośrodkiem naukowym, który się tym zajmuje w naszym kraju, jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku i właśnie teraz znajdujemy się na terenie herbarium Instytutu. Szczególne zasługi na tym polu poznawania świata polskich jeżyn ma profesor Jerzy Zieliński, który jest prekursorem nowoczesnych badań nad rodzajem rubus w naszym kraju. Monografia poświęcona jeżynom z 2004 roku obejmuje 90 gatunków jeżyn występujących w Polsce i jest nadal punktem odniesienia do wszystkich dalszych badań w tym zakresie. Od tego czasu liczba jeżyn podawanych z Polski wydłużyła się o 18 gatunków, czyli teraz liczy około 108 gatunków.
8 z nich zostało wpisanych jako gatunki nowe dla nauki, a pozostałe 10 odnotowano jako nowe dla flory Polski. Dane na temat taksonomii i chorologii jeżyn udokumentowane są zbiorami zielnikowymi. Okazy jeżyn stanowią znaczną część herbarium Instytutu Dendrologii, w którym się teraz znajdujemy. I dzięki prowadzonej od kilku lat digitalizacji są one dostępne przez internet, około 8000 arkuszy zielnikowych, na stronach portalu repozytorium cyfrowego Instytutów Naukowych w formie zdjęć wysokiej jakości z towarzyszącymi im danymi. Przyjrzyjmy się teraz liczbie jeżyn w Europie z podziałem na poszczególne kraje. Przez Polskę widzimy, że przechodzi północno-wschodnia granica zasięgu wielu europejskich jeżyn i zaledwie kilka gatunków o najszerszych zasięgach występuje dalej na wschód. Linia bardzo wyraźnego spadku bogactwa gatunkowego jeżyn przebiega już na Odrze, co szczególnie jest widoczne w północnej części kraju. W Polsce liczba przedstawicieli rodzaju rubus jest trzykrotnie mniejsza niż w Niemczech. Na obszarze Polski widoczne jest znaczne zróżnicowanie bogactwa gatunkowego jeżyn, wyrażające się spadkiem liczby gatunków w kierunku północnym, z wyraźnym progiem przebiegającym mniej więcej w połowie kraju, a także stopniowo z zachodu na wschód. Na podstawie współczesnego rozmieszczenia jeżyn wyznaczyliśmy obszary o warunkach klimatycznych najbardziej odpowiednich dla jeżyn. W północno-zachodniej części Polski uwagę zwraca rozbieżność między korzystnymi warunkami wskazywanymi przez model i stosunkowo niewielką liczbą gatunków dotychczas stąd podawanych, co było widoczne na poprzednim slajdzie. Wskazuje to na potencjał możliwej migracji na te tereny jeżyn z zachodu i południa. Według obecnie przyjmowanych modeli warunki klimatyczne dla jeżyn w Europie ulegną pogorszeniu. Dotyczy to także większej części Polski. W skali Europy wyjątkiem będzie Skandynawia, natomiast w skali Polski północna część kraju. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w przeprowadzonych analizach, które mają charakter wstępny, nie uwzględniono warunków edaficznych, które mają również duży wpływ na migrację i występowanie jeżyn. Na wynik modelowania może mieć też wpływ nierównomierne rozpoznanie flory jeżyn w różnych krajach. To oczywiście tylko wybrane wyniki prac napisanych przez naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania wszystkich omówionych publikacji.